W tym filmie zobaczycie prezentację mocnej i szybkiej hulajnogi terenowej. Zapraszam na materiał. Hulajnoga elektryczna Kukirin G2 Max już na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo dobrze. Sprawdźmy, jak jest zabezpieczona na czas transportu i co znajduje się w opakowaniu. Instrukcja obsługi w kilkunastu językach, jest też język polski. Wygodne składane siodełko z amortyzowaną sztycą. Wspornik do montażu siedzenia. Zasilacz do ładowania akumulatora. Jest też dołączona pompka, gdyż koła są pompowane. Śruby do zamocowania wspornika siodełka oraz uniwersalny klucz. Po wyjęciu hulajnogi z pudełka jedyne, co musimy zrobić, to zamontować kierownicę. Tak prezentuje się Kukirin G2 Max bez siodełka. Możemy też zamontować siodełko, ale wtedy według polskich przepisów nie będzie to już hulajnoga i nie będziemy mogli poruszać się po drogach publicznych, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Hulajnoga z siodełkiem waży 31 kg, a bez siodełka 30. Mieści się więc w normie, która mówi, że hulajnoga nie może być cięższa niż 30 kg. Tak prezentuje się w całej okazałości z siodełkiem. Jak wspomniałem wcześniej, hulajnoga elektryczna wyposażona w siodełko nie jest hulajnogą elektryczną. Tak przynajmniej wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Teoretycznie jest motorowerem, jednak nie da się jej zarejestrować ani ubezpieczyć. W praktyce poruszanie się takim pojazdem po drogach publicznych jest nielegalne i może wpędzić posiadacza w kłopoty. Możemy się nią poruszać z siodełkiem jedynie gdzieś w terenie. Po lewej stronie kierownicy znajduje się wyłącznik oświetlenia. Światła są mocne. Hulajnoga jest bardzo dobrze widoczna w nocy z każdej strony. Poniżej przełącznik kierunkowskazów. Sygnał dźwiękowy. Z prawej strony znajduje się stacyjka załączana kluczykiem, manetka przyspieszenia oraz przycisk funkcyjny. Zmieniamy nim biegi. Są 3. W obu kołach są hamulce tarczowe, mechaniczne. Hamulce zintegrowane są z tzw. e-hamulcem, czyli hamowanie silnikiem, którego siłę można ustawić. W tylnym kole znajduje się silnik o mocy aż 1000 W, dzięki czemu będziemy mogli poruszać się z dużą prędkością, a rodzaj nawierzchni i pochylenie
nie będzie miało znaczenia. Bez problemu wjedziemy na zbocza o nachyleniu do 30 stopni. Zarówno tylne, jak i przednie zawieszenie są amortyzowane. Jazda na nierównych, trudnych nawierzchniach nie jest męcząca. Hulajnogą Kukirin G2 Max pojedziemy praktycznie po każdej nawierzchni. Nie polecam nikomu zjeżdżać ze schodów, ale z nimi też sobie poradzi. Hulajnoga jest szybka. Bez blokady możemy nią pojechać z maksymalną prędkością do 55 km/h. Jednak ze względu na bezpieczeństwo i obowiązujące przepisy należy jej prędkość ograniczyć do 20 km/h. To jest wyświetlacz hulajnogi, jest dość czytelny. Aby wejść w ustawienia i zmienić parametry, należy trzykrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny. Jest tu aż 11 parametrów do zmiany. Wszystko opisane jest w instrukcji. A oto niektóre z nich. P05 jest to włączenie lub wyłączenie tempomatu. P06 jest to ustawienie działania manetki. P07 ustawienie ograniczenia prędkości. Ograniczenie tej wartości do 40% dało maksymalną prędkość 20 km/h. Podest hulajnogi wykonany jest z dwukolorowej gumy. Dobrze się prezentuje i jest antypoślizgowy. Jazda na różnej nawierzchni tą hulajnogą jest wygodna i przyjemna. I nie jest to tylko moja opinia. W przedniej części podestu znajduje się gniazdo do ładowania, a jest co ładować, bo bateria znajdująca się w podłodze ma pojemność aż 20 Ah. W pełni naładowana pozwala na przejechanie w zależności od ciężaru kierującego dystansu do 80 km. Mocny silnik, dobra bateria i amortyzacja zawieszenia to niewątpliwie atuty tej hulajnogi. Kukirin G2 Max to solidna konstrukcja wykonana prawie w całości z aluminium. 10-calowe pompowane koła z wyrazistym bieżnikiem. Wysokość kierownicy możemy regulować. Hulajnoga jest szybka,
Dzięki amortyzowanemu zawieszeniu dobrze się prowadzi. Twardość zawieszenia można regulować. Podsumowując, Kukirin G2 Max to bardzo dobra hulajnoga elektryczna. Ma mocny silnik, dobrą baterię, wytrzymałą konstrukcję. Nie jest wprawdzie tania, bo kosztuje obecnie 4200 zł, ale myślę, że warto. Ja, korzystając z dobrej pogody, wybieram się na przejażdżkę, a dla zainteresowanych jeszcze informacja: w opisie pod filmem znajdują się linki do zakupu. Dziękuję za uwagę.